Cześć ocalali, z tej strony kolejna, trzecia już odsłona krótkiej serii, w której omawiam talenty w wydarzeniu Raid na Rezerwuar. Omówiliśmy talenty dla skoczków oraz talenty dla wypełniaczy szturmów, a więc zostało nam ostatnie czerwone drzewko do omówienia, a w nim talenty dla lidera rajdów. Żeby nie było tak pięknie, jest to najbardziej rozbudowane i najbardziej zaawansowane drzewko do zrobienia. Sporo zależy od małych talentów oraz wypadałoby podzielić rolę liderów rajdów sojuszu, bo jeden gracz nie ma możliwości zyskać bonusów do wszystkich typów budynków. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zaczynajmy. Pierwszy czerwony talent zużywa tylko jeden punkt, ale nie martwcie się. Drugi punkt czai się już za rogiem. Ale zacznijmy od pierwszego talentu. Zwiększa on o 2% mnożnik ataku rajdu. To świetny bonus, no i nie da się przejść dalej bez użycia jednego punktu tutaj, więc nie ma co omawiać. Punkt niezbędny do rozwoju. Idziemy dalej. Talent wzrost rajdu potrzebuje 2 punktów, żeby podnieść o 200 000 żołnierzy pojemność marszu, ale maksymalna wartość pojemności rajdu nie może przekroczyć 1 200 000 żołnierzy. Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeśli, drogi liderze rajdów, w swoim rozbudowanym koncie posiadasz wyższą pojemność marszu, to ten talent niezbyt wiele Ci pomoże i będą to stracone punkty. Tego talentu używajcie z rozwagą. Kolejnym bocznym talentem wartym zrobienia jest magik surowców, który zwiększa produkcję wody w okupowanych budynkach, którym liderem garnizonu jest lider z wymaksowanym tym skillem. Wzrost jest aż o 10%, więc to wcale nie takie małe rzeczy. Zdecydowanie polecam go wypełnić. Następnie mamy talent za 1 punkt, który tak samo jak pierwszy talent zwiększa o 2% mnożnik obrony rajdu. Musimy go zrobić, żeby przejść dalej. I tutaj już zaczyna się prawdziwe zamieszanie. Mamy 2 drzewka do wyboru, lewe i prawe. W lewym wybieramy wzrost o 2% mnożnika ataku i obrony, obydwu, dla fabryki amunicji. Kolejny talent to wzrost mnożnika ataku obrony razem, tym razem w budynku opuszczonego lądowiska helikopterów. Za to z prawej strony mamy 2% bonusy wzmocnienia mnożnika ataku i defensywy dla elektrowni solarnej oraz w centrach uzatniania wody. Tutaj naprawdę trzeba podzielić się rolami w drużynie i zdecydować, który lider rajdu będzie korzystał ze wzmocnień w danych budynkach. W ten sposób maksymalizujemy swoje szanse. Wracając do lewej strony naszego drzewka umiejętności, kolejnym bardzo ważnym talentem jest, zgadliście, kolejne 2% wzmocnienie mnożnika ataku i obrony, tym razem w bardzo ważnym budynku o centralnym rezerwuarze. Ostatnim talentem po lewej stronie drzewka jest chyba najważniejszy talent dla liderów. Mianowicie przyspiesza on nawet o 40% czas, w którym Twój sojusz przejmie pełną kontrolę nad budynkiem. Przyznacie przecież, że sprawowanie pełnej kontroli nad budynkami w kanionie rezerwuaru stanowi jedną z najważniejszych działań, które sojusz musi podjąć, by chcieć w ogóle myśleć o końcowym zwycięstwie. Zmieniając stronę na prawą, przedostatnim talentem do wypełnienia jest wzmocnienie 2% dla mnożnika obrony i ataku dla małych oczyszczalni wody, których na mapce jest aż 4. A więc warto zastanowić się nad tą umiejętnością. Ostatnim skillem, który przedstawię liderom rajdu, jest umiejętność, która przyda się wyłącznie graczom, którzy robią za support dla liderów rajdu. Zwiększa on procentowo obrażenia zadane rywalowi, ale tylko pod warunkiem, że jesteśmy od niego sporo słabsi. Im większa jest różnica między nami, tym większy bonus dostajemy. Tylko jaki to ma sens, skoro i tak jesteśmy zbyt słabi? Ta umiejętność wygląda jakby dopasowanie roli lidera dla gracza, który nie jest liderem. Pomyślcie o tym. A więc przeszliśmy już wszystkie umiejętności liderów rajdu. Jest tego sporo więcej niż umiejętności dla skoczków czy wypełniaczy szturmów. Ale nie wszystkie umiejętności są potrzebne. W dodatku trzeba je rozdzielić na zadania, jakie czekają liderów. Niemniej jednak 12 to jest taka poprawna, minimalna liczba, jeżeli chodzi o liczbę punktów talentów, jakie musi rozdysponować lider. Niemniej jednak uważam, że ta pozycja w sojuszu wymaga rozdysponowania całych 16 punktów w czerwone pozycje. Dlaczego? Bo nigdy nie wiesz, jak potoczy się walka.